pan policjant powiedział, zatrzymam wam samochód, nie ma problemu. Nagrywam spod biodra, nie wiem czy to widać. Opuszczamy miejscowość Silica Łąki, która jest prawdziwym rajem dla surferów. Tutaj czas płynie wolniej, a luz i chillout czujesz od pierwszej chwili. Dodatkowo rekomenduję Ci to miejsce ze względu na fantastyczne jedzenie. Przed nami 130 km wzdłuż surowego wybrzeża Maroka, dzikimi niemal zapomnianymi drogami przez pustkowia. Dzisiaj czeka nas prawdziwa przygoda, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji i wyzwań. Co przyniesie nam los, jakich ludzi spotkamy na swojej drodze. O tym wszystkim zaraz Ci opowiem. Rozpoczynamy kolejny autostop. Już jest 11:30. Przed nami 140 km, ale takimi kurde prawie że polnymi drogami. Zobaczymy jak będzie z łapaniem stopa, bo tu ruchu w ogóle nie ma. Miejscowi dojeżdżają tylko kawałeczek, no bo nie ma sensu, żeby gdzieś tam jeździli. Jest dużo turystów, surferów i tak dalej. To zobaczymy czy oni nas będą podwozić. O, może nawet zatrzymał. Zaraz się okaże. No i poszło bardzo szybko, jedziemy tu z miłym panem, lokalesem. Podrzuci nas tylko kawałeczek, ale zawsze coś. Tu chodzi o to, żeby był ruch, żeby był przepływ, żeby nie utknąć w jednym miejscu. Więc podrzuci cię kilometr, 5, 10, zawsze coś. Jak usłyszał, że ciśniemy do Agairu, to złapał się za głowę. No i oczywiście nie mówi po angielsku, mówi po francusku, ale dogadujemy się, jest fajowo. Marhaban Marokan. Dobry start, dobry początek dnia, bo dosłownie po, nie wiem, minucie zatrzymał się kierowca lokalny, podrzucił nas wprawdzie jakieś 5, może 6 km do najbliższej wioski, ale zawsze coś, jest ruch, idziemy do przodu. Także działamy, przed nami już tylko 137 km, a nie 140 ileś, więc jest dobrze. Zobaczymy w ogóle jak tutaj ruch na tych drogach, na tych ulicach. Grunt to dojechać do głównej drogi. Na razie jesteśmy na jakimś totalnym zadupiu, ale zobacz jak to wygląda, jak tutaj jest w ogóle pięknie. Tu jest kurort, to są miejscowości właśnie położone niedaleko oceanu. No i tu jest naprawdę ładnie. Pustkowie. Natomiast rzeczywiście nie ma samochodów. Dla autostopowicza słabo, ale nie mamy jakoś napinki. Jakoś tak czuję, że dojedziemy bez problemu. I jeszcze się dzisiaj wykąpiemy w oceanie o w miarę przyzwoitej godzinie. Idziemy w upale pod jakąś zarąbistą górę. No i nikt nie jeździ. Mało aut. Jeszcze? No dobrze. Ciężarówka. Aha, bo tu jest kopalnia. Drugą stronę to nas nie interesuje. Ale jest ciepło dzisiaj. Nie ma wiatru, więc do autostopowania słabo. Ale nic, jest gitara, jesteśmy najedzeni, opici, mamy po 1,5 litra wody mniej więcej w plecakach każdy, więc jest nieźle. Natomiast coś żeśmy przeholowali z forsą i mamy niewiele przy sobie, a tu się okazuje, że kartą płacić na prowincji się nie da, a wymiana to w ogóle tylko w dużych miastach. Także pamiętaj, jak będziesz podróżować autostopem po Maroko, wymieniaj siano i miej dużo lokalnej waluty, bo te euro czy tam dolary albo karta kredytowa to w ogóle ci się nie przydadzą tutaj. Chyba że w dużym mieście to tak, ale autostopując głównie będziesz chodzić po takich drogach jak my tutaj teraz. No idziemy już tak godzinkę i nic. Fajne, najciekawsze jest to, że naprawdę nic nie jedzie. Zupełnie nie to, że ludzie jadą i się nie zatrzymują, po prostu nie ma samochodów. Od ludzie i pustkowie. Tam jakieś domy w oddali, ale tak to pustka, tak wygląda ten krajobraz. Całe szczęście, że od oceanu wieje wiatrem, bo inaczej w tym upale byłoby wesoło. Idziemy dalej. Połowa dnia. No i po godzinie łapania stopa zatrzymuje się Bader Kolo, który jest... który jest z Casablanki i mówi do nas po polsku. A dlaczego po polsku? Dlatego, że spotkał kiedyś piękną polską dziewczynę i zrobił jej dziecko. Tak, Anię pozdrawiamy, Anię. Teraz ma córkę Polkę 19-letnią, pokazywał nam zdjęcia. Welcome to Morocco. Yeah, thank you brother. No, safe, yes, of course, very safe, very nice. No i ten Kolo po prostu jedzie, pali szlugi, śmieje się z nami, rozmawia i mówi, że Polska to I do przodu lecimy. Kurwa, w dupie. To się wytnie, to się wytnie. Albo i nie, zobaczymy. Ale jest wesoło. Naprawdę szliśmy chyba godzinę w tym upale, nikogo nie było i tu nagle spada anioł stróż z nieba. A co jest najśmieszniejsze, i muszę to powiedzieć,
Wiesiek powiedział, zobaczysz, za tym zakrętem już będziemy w samochodzie. A ja mówię, aha, i co? I siedzimy w samochodzie. Rzeczywiście tak się stało. Po godzinie, gdzie w ogóle nic nie jeździło. Niesamowite. Zamówienie złożyłeś, Wiesiu, nie? No tak, no bo się z tobą kłócić nie będę. Ty chciałeś na patrze, ja w samochodzie. A w końcu jedziemy. Moja Tak, energia to była lepsza. No właśnie, silniejsza tym razem, ale summa summarum brniemy do przodu. Kawałek nas podrzuci, nie całą drogę, ale kawałek. A to jest bardzo dużo, grunt wyjechać na główną drogę stąd. Pięknie nam dzisiaj ten autostop idzie. Wyszło na to, że poprzedni kierowca nas wysadził nas w miejscu 10 km dalej niż jechał, ale stwierdził, że jest za nas odpowiedzialny i że nas zawiezie tam, gdzie będzie nam łatwo złapać stopa. I jeszcze nie zdążyliśmy dobrze wysiąść. Ja machnąłem ręką, zatrzymał się następny kierowca i podrzucił nas kolejne 20 km. Także jesteśmy jakieś 90 km od celu. Jest połowa dnia, jest pięknie i jesteśmy przede wszystkim na głównej drodze, bo tam rzeczywiście był taki moment, że w ogóle nie było ruchu. Przez godzinę nic nie jechało. I on sam nam powiedział, że ciężko tam w ogóle było złapać stopa i że to jakiś fuks. No ale tak to jest tak jak miało być. Fuksy akurat nam się trafiają. Dzięki temu jesteśmy gdzie jesteśmy. Jesteśmy już 90 km od celu, więc do wieczora na bank dojedziemy, coś tak czuję. No i fajnie. No i jedziemy. Zaraz wychodzimy na wylotówkę. Niestety ci wysadzili nas w centrum, a centrum miasta no to jest gówniana lokalizacja do łapania stopa, ale damy radę. Kawałek przejdziemy, będziemy machać ręką, coś zatrzymamy. Tak wyglądają rzeki w Maroku o tej porze roku. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Sucho, kupa śmieci zamiast wody, a my idziemy i bardzo mały ruch, jak na taką drogę. Aż jestem zdziwiony. O, coś jedzie, będę łapał. Był mniejszy. Uwaga. A, pełny. Pełny to pełny. Pełnych nie jesteśmy w stanie zatrzymać. No i tutaj w Maroku bardzo pilnują pasów. Nawet z tyłu pasażerowie mają mieć zapięte. Więc opcja pod tytułem tir i tylna kanapa odpada, bo tam pasów nie ma. Myślę, dlaczego tira nie łapiemy. Zobacz, jak wyglądają rzeki, ale to jest w ogóle pierwsza woda, jaką widzimy. Nie jest zbyt czysta, ale patrz, jakie piękne drzewa. Takie trochę jakby baobaby, ale nie do końca. No i tak to wygląda. Tam przed nami kontrola policyjna, więc musimy ją minąć. Często ludzie właśnie boją się zatrzymywać, jak wiedzą, że jest policja, bo spodziewają się jakichś problemów. Dlatego ładnie przejdziemy. Myślę, że za 15 minut ich miniemy w tym upale. No i już za nimi łatwiej będzie złapać. A tak wygląda krajobraz w Maroku. Tak na co dzień chodzimy i takie tereny mijamy. No fajnie, fajnie. Takie półpustynne tereny, można powiedzieć. Nie jest to jeszcze pustynia, ale nie jest to już step. Nie wiem, co to jest. Ciekawa sytuacja. Szliśmy godzinę, nikt się nie zatrzymywał. Tu kontrola policyjna i policjant mówi: siądźcie sobie tu pod drzewem, posiedźcie, złapie wam jakiś samochód. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo ciekawa akcja. Jeżeli to się uda, będzie zarypiście. No i się udało. Panowie nas tutaj wiozą. Proszę, zobacz. W ogóle nie mówią w języku, w którym możemy się skomunikować. Celowo nie powiem w jakim, żeby nie zrozumieli. Ale jest fajnie. A złapaliśmy ich w ten sposób, że to nie my ich złapaliśmy, tylko gliniarz nam ich złapał. Zatrzymał i powiedział: macie stare auto, spalona żarówka, ale puszczam was, jak ich zabierzecie. No i jak tutaj nie lubić policji w Maroku, co? Fantastyczni ludzie, naprawdę nam pomogli. A jesteśmy umordowani, bo dzisiaj parę godzin żeśmy szli i parę godzin nie było stopa. Przeszliśmy kupę kilometrów i pod górę, i z góry, i po płaskim, i tak dalej, ale cały czas w słońcu. Więc dzisiaj jesteśmy mocno zblazowani, co zresztą widać, spalona twarz. Natomiast no już jedziemy, 95 km zostało, chłopaki nas zawiozą, bo ten gliniarz generalnie wypytał, dokąd jadą i powiedział, żeby nas tam zabrali. Super! Tak wygląda bar, w którym siedzimy i jemy. Kupiliśmy sobie kilogram bananów i żeśmy je zjedli. No i co? I teraz wypijemy kawkę i śmigamy. I okazuje się, że wysadzili nas 33 km od celu. Mówię, kurde, siana nie mamy, w ogóle już prawie. Musi nam wystarczyć na nocleg na kempingu. Patrzymy, bank. Wchodzimy, można wymienić, można. Wymieniamy. No i znowu jesteśmy naładowani pieniędzmi, naładowani jedzeniem, możemy śmigać dalej. No i znowu jesteśmy na przedmieściach. Do Tagazout mamy jakieś 33 km, więc niedaleko. Już jest tak mocno po południu, więc słońce nie dokucza.
Siedzimy sobie spokojnie na poboczu, to znaczy ja siedzę, a Wiesiek łapie. No i nagrywam i jest fajowo. Zrobiliśmy niezłe kółko po tym Maroko i jest naprawdę fajnie, więc naprawdę rekomenduję Maroko do podróży autostopem. Jest świetnie. Sporo tu turystów i to też jest ciekawe, że turyści nie za bardzo chętnie się zatrzymują. Natomiast Europejczycy, natomiast miejscowi podwożą. To jest ciekawy jakiś aspekt psychologiczny. Jadą też czasem same kobiety i one się też nie zatrzymują. Może religia im zabrania, nie wiem, podwozić obcych facetów czy coś. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, zrobiliśmy niezłe kółko. Mamy już rzut beretem do miejsca, skąd odlatuje nasz samolot, czyli Agadir. Jakieś w sumie 50 km. A na razie ciśniemy w stronę Agazout. Tam znalazłem jakiś kemping. No i co? Chilloutujemy się, wymieniliśmy siano, więc jest dobrze. Mamy jedzenie, mamy picie. Gitara, wszystko się pięknie układa. Ciekawy to był dzień autostopa. Naprawdę na autostopa. Zrobiliśmy kupę kilometrów na piechotę w różnym terenie, ale generalnie do przodu. Przejechaliśmy tą trasę, no najtrudniejszy odcinek, gdzie w ogóle nie było ruchu, udało się całkiem sprawnie, więc jest fajnie. Siedzimy akurat pod meczetem i łapiemy stopa. Wiesz co on śpiewa teraz? Allah Akbar. No wiem. Bóg tak chciał. Nie, Allah jest wielki. Akbar to jest też... No jasne. Może siedzenie pod meczetem pomoże nam złapać stopa, bo siedzimy już tak z 15 minut. W sumie zostało niedaleko, 35 km. Niecałe, 33 dokładnie. No ale na razie jakoś bez entuzjazmu, nikt nas za bardzo nie zabiera. Dzisiaj naprawdę było ciekawie, bo sporo różnych przesiadek, sporo takich tras, gdzie droga była powiedzmy przeciwko nam, bo mały ruch i tak dalej. Ale summa summarum udało się. No, dostaliśmy się z tych terenów, gdzie ciężko było z samochodami, gdzie w ogóle nic nie jeździło. Później na coraz bardziej ruchliwe drogi. No i w końcu po iluś tam kilometrach marszu ten policjant mówi: dobra, ja wam zatrzymam stopa. I nam zatrzymał. I chłopaki ani słowa po angielsku, ale miło, sympatycznie podwieźli nas. W sumie ponad godzinę, więc sporo. No już jesteśmy naprawdę niedaleko, także zatoczyliśmy kółko. Niedługo je domkniemy. Siedzimy w knajpie Le Petit Cava w miejscowości Aouir. To jest jakieś 30 km od Agadiru. No i tym razem zdaliśmy się na TripAdvisor i z tego co widziałem opinie były po prostu torpeda. No i to co tutaj widzimy na talerzach u sąsiadów to 100% potwierdzenia. Także TripAdvisor rzeczywiście, jeżeli jest dużo opinii, to warto sobie na to popatrzeć. A ja zamówiłem potrawę, która nazywa się rkisa. Rkisa to jest tradycyjna potrawa marokańska, szykowana na specjalne okazje, a dzisiaj jest właściwie taki ostatni wieczór, kiedy sobie posiedzimy, pojemy i stwierdziliśmy, że jemy po prostu do oporu. Dania główne, desery, soki, wszystko wlewamy w siebie hektolitrami, no bo jutro już będzie taki dzień operacyjny, odprawa przed wylotem i generalnie pewnie wieczorem nie będzie czasu na takie akcje. No jesteśmy w świetnym miejscu, świetna knajpa i korzystamy. Więc rkisa to jest potrawa, zaraz ją pokażę, jak ją wniosą tutaj. Natomiast ona często jest robiona z kurczaka, z gołębia. Ja wziąłem z kurczakiem, bo z gołębia nie było. Natomiast będzie to, powiedzmy, będą to warstwy ciasta z mięsem w bardzo intensywnym bulionie. No zobaczymy. Pan powiedział, że będzie to pikantne. No i rzeczywiście podobno jest to potrawa na specjalne okazje. A dzisiaj jest specjalna okazja, bo wyjazd udał się fantastycznie. Wszystko się po prostu układało idealnie, tak jak należy. No i to już takie, powiedzmy, uwieńczenie wyjazdu. Taka dobra, fajna kolacja. Idziemy na full. Jedzonko. Tak jest. Idziemy na full, bo Maroko
to jest przede wszystkim podróż kulinarna, ale nie tylko. Ludzie i jedzenie. Dzisiaj spotkaliśmy zresztą fantastycznych kierowców i było naprawdę świetnie. Zresztą jak każdego dnia, ale dzisiaj było wyjątkowo fajnie. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że Marcin jest niesamowity przewodnik. Życzę każdemu podróży takiego człowieka. O, dziękuję bardzo. Nie będę zaprzeczał z fałszywą skromnością, ale cieszę się, że Wieśkowi się podobało. Z Maćkiem też był fajny wyjazd i też z Maćkiem powiedzieliśmy sobie, że będziemy nieraz jeszcze jeździć razem. A dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że ja zawsze podróżowałem sam. To była moja maksyma i dewiza. Ja zawsze podróżowałem sam, ponieważ byłem w 100% skoncentrowany na interakcjach z lokalesami. A tutaj 2 razy pod rząd, z 2 różnymi kumplami i wyszło za każdym razem świetnie, więc to też jest jakaś opcja, nie należy się zamykać i mówić nigdy, nie mówić nigdy, bo może się okazać, że jakaś odmiana też jest fajna. Więc fajny wyjazd, krótki, szybki, ale bardzo intensywny i naprawdę bardzo fajny. Także Maroko polecam, rekomenduję. I napisz ile kroków, znaczy czy powiem. A i przez powiedzmy 6 dni zrobiliśmy 134 000 kroków. Każdy. To dużo. Z plecakami na plecach. Jeżdżąc autostopem dużo maszerujesz, dużo chodzisz, bo często trzeba dojść gdzieś, gdzie po prostu będzie dogodne miejsce do tego, żeby łapać stopa. A często niektóre miejsca, jak myśmy to dzisiaj określili, są po prostu pechowe i tam się nikt nie zatrzymuje, trzeba zmienić miejscówkę. Więc idziemy i nagle okazuje się, że dziennie po 20 km. Ale fajnie. To też był urok tego wyjazdu. Chyba, że pomoże nam policja. Wjechała Artisa, tak to wygląda, pachnie cudownie i bosko. A Wiesław zamówił tadżin sardynkowy, ponieważ Wiesław mięsa nie jada. Siadamy i jemy. Nie nagrywamy, jemy. Dzisiejszą noc spędziliśmy w miejscowości Aourir. To jest jakieś 30 km od Agadiru. Na kempingu, no, który był jedyną opcją, bo to jest jedyny kemping. To jest jakiś gigantyczny spęd na setki kamperów, domków i różnych takich rzeczy, więc można powiedzieć takie mini miasteczko. Tak wyglądają te uliczki na przykład na tym kempingu, zobacz. Tani nocleg, miejsce na 2 namioty, prysznic, toaleta. Wystarczyło. Teraz wracamy do tej wczorajszej knajpy. Le Petit Café, Wiesiek mi podpowiedział. Tak się nazywa ta restauracja. I naprawdę to jest najlepsze miejsce, w jakim jedliśmy. A chociaż pozostałe miejsca to też był kosmos, więc Maroko to jest zdecydowanie podróż kulinarna. Zjemy tam śniadanko, pijemy kawkę, bo knajpa sprawdzona. To, co wczoraj się działo, to było po prostu, nie wiem, jakieś szaleństwo kulinarne. To jedzenie to jakiś kosmos, więc w ogóle bez 2 zdań wracamy tam na śniadanie. Fajny czas spędzony i w Marrakeszu, i na trasie z kierowcami, i nad oceanem. Maroko jest naprawdę fantastycznym krajem. Świetni ludzie, bardzo otwarci, bardzo pozytywni, bardzo pomocni, uczynni. Cudowna kuchnia, fantastyczna. Ja tutaj sporo przytyłem. Nie wiem ile. No i oczywiście pogoda. Pogoda, słońce, upał. W Polsce już jest zimno, szaro, buro, ponuro, a tutaj słońce, upał, przepiękne góry, fajne tereny. No i już taki ciekawy, fajny klimat afrykański. I to naprawdę tworzy taką fajną mieszankę do tego, żeby sobie wsiąść w tanie linie, skoczyć samolotem do Agadiru i później już wedle uznania, czy na południe, w stronę Sahary Zachodniej, czy na północ, w stronę Casablanki, Marrakeszu, Casablanki, czy jeszcze głębiej w kraj, w stronę Fezu. Następnym razem na pewno obowiązkowo Fez, ponieważ wszyscy to miasto zachwalali i mówili, że jest świetne. Ale Marrakesz też zrobił na mnie bardzo, bardzo pozytywne wrażenie. Absolutnie polecam. Marrakesz i generalnie Maroko. Szczególnie na pierwszy raz, jeżeli chodzi o jakieś takie włóczenie się po kraju, jeżdżenie na własną rękę, jeżeli się boisz, jeżeli czujesz, że to jest już dużo, pojechać samemu, no to Maroko jest dobrym wyborem, bo tu jest naprawdę bardzo bezpiecznie, ludzie są przyjaźni i wszystko jest tak jak trzeba. To jest naprawdę super.